Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani widzowie, dziś zapraszamy do wysłuchania jednego z orędzi Jezusa Chrystusa, jakie przekazał do Barbary Weigand, wielkiej mistyczki, służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Niech słowa Jezusa Chrystusa będą dla nas drogowskazem i możliwością rozwoju naszej wiary. Moje dzieci, pozdrawiam Was w jedności z wszystkimi drogimi aniołami i świętymi całego dworu niebieskiego, a szczególnie z moimi świętymi dziadkami, Joachimem i Anną, i ze wszystkimi drogimi świętymi, których święta Kościół już obchodził, którzy wszyscy jednoczą się z Wami, błagając Was o siłę i męstwo przed tronem nieskończonego majestatu mojego Ojca Niebieskiego. Przychodzę, mimo że jesteście tak żałośni i ulegacie wątpliwościom i lękom, jakbyście zostali oszukani. Przychodzę, ponieważ mam i muszę mieć dużo wyrozumiałości dla Was. Wśród wszystkich sług moich jest wielu takich, którzy służą mi dość wiernie i starają się mnie zadowolić, lecz w obecnym czasie, który stał się zbyt bezbożny, boją się ośmieszyć i dlatego wycofują się. Ale z tego powodu nie wolno Ci wierzyć, że nie mają szacunku dla tego, co pracuje w wielu duszach. Wierzą w łaskę pomocy, w pomoc nadprzyrodzoną, nawet jeśli starają się ją przed Wami ukryć. Dlatego, ponieważ jesteś tak samotna, objawię Ci całą moją miłość i wszystkie moje polecenia. Czy wierzycie, dzieci moje, że ja pozwalam, aby mnie przewyższano w wielkoduszności? Dusza, która jeszcze żyje i chce żyć ze względu na mnie, dusza, która mnie szuka i kieruje całą swoją istotę i działanie na to, by mi się podobać, nie może zbłądzić, bo ja jej nigdy nie wypuszczę z ręki. Czy myślisz, córko moja, że ja chcę być gorszy od moich stworzeń? Człowiek, który wie, że ma szacunek swoich bliźnich, jest ostrożny, aby go nie stracić. A czy ja nie docenię szacunku duszy? Czy myślisz, że odrzucę poświęcenie Twoje? A jeśli nawet prawdą jest, że jesteś nędznym stworzeniem, to jednak prawdą jest, że wszyscy ludzie są nędznymi stworzeniami i że ja, który kocham stworzenia, i z miłości do nich stałem się ich bratem, raduję się, jeśli znajdę jeszcze jedną duszę, która wierzy, że jest godna Boga obcować z ludźmi, która wierzy, że komunikuje się z jej duszą, że zstępuje do duszy, która tęskni za mną, która wychodzi z siebie ze względu na mnie. I oto rzeczywiście to czynię. Za każdym razem, gdy się mi poddajesz, zstępuję do Ciebie, tak jak zstępuję na ołtarz przez słowo kapłana. Dla dobra ludzkości ustanowiłem ten najświętszy sakrament. Dlaczego nie miałbym wejść do duszy człowieka dla jego dobra, gdy o to prosi? Dzielę się z Wami swoją boskością i człowieczeństwem, ale nie zawsze według człowieczeństwa. Czasami dzielę się sobą tylko z Waszym umysłem i mocami Waszej duszy, i nakłaniam Was do dzielenia się tym z innymi. Bo wiedz, że w świecie, jaki jest teraz, potrzebuje silnych dusz, które trwają mocno w wierze, nadziei i miłości, bo biedny człowiek szybko się męczy. Nie zdziwcie się, jeśli dusze, które były Wam oddane, znowu oddalą się od Was. Ponieważ człowiek nieustannie poszukuje i pragnie odmiany, dziś męczy go to, co wczoraj kochał, a to, w co wczoraj wierzył, dziś znów odrzuca. A ponieważ pycha jest tak głęboko zakorzeniona w człowieku, bo pycha była pierwszym grzechem, nawet ci, którzy poza tym są dobrymi, dobrze wychowanymi ludźmi, nie mogą znieść, że są dusze, z którymi łączę się w sposób nadzwyczajny. To wszystko nie musi Was dziwić, a ja również wybaczam biednemu człowiekowi. Jeśli poza tym dobrze mi służy, i jest dobrym chrześcijaninem, to też chcę być z niego zadowolony. Ale to jest moja radość,
którą daję duszy, która poddaje się mi w sposób nadzwyczajny. Oczywiście, ja już ich wybrałem od wieczności, ale nie zmuszam nikogo, kogo już wybrałem od wieczności, aby to robił. Wszyscy ludzie są do niej powołani. Wszyscy ludzie są i byliby wybrani, gdyby tylko zechcieli poświęcić mi całą swoją wolę. Wszystkim daję moją łaskę, ale ponieważ daję też każdemu wolną wolę, czy chce mi służyć, czy nie, muszę jednak mieć także wolną zgodę tych, których wybrałem do tego. Wy, którzy poświęcacie mi całą swoją siłę woli, którzy dobrowolnie poddaliście się mi, wziąłem was w posiadanie i chcę się w was rozkoszować. Ale nie dziwcie się, gdy minie godzina i oddalę się, że znowu jesteście zredukowani do waszej dawnej nędzy, ponieważ będziecie zarabiać, zbierać zasługi, nie tylko dla siebie, ale dla tak wielu, którzy kroczą drogą grzechu. Ale oddalę się na dłuższy czas, abyście mogli mnie znowu szukać z większym pragnieniem, wy i wszyscy, którzy się znudziliście. Zobaczą, co może zrobić dusza, gdy się oddalę. Ale od ciebie oczekuję wytrwałości. Chcę zobaczyć, czego się nauczyłaś. Zachęcajcie się nawzajem, gdy wkrada się zniechęcenie i tym wierniej wykorzystujcie wszystkie okazje, które się pojawiają, aby odświeżyć waszą wiarę. Idź tam, gdzie możesz mnie znaleźć. Przy milczącym tabernakulum, tam zawsze mnie znajdziesz, ale na pewien czas oddalę się z tego domu, aby mieszkańcy nauczyli się na nowo mnie cenić. Żaden człowiek na ziemi nie jest godzien obcować ze mną, chyba że moja nieskończona dobroć, moja nieskończona mądrość, moja nieskończona wszechmoc zastąpi w człowieku wszystko, czego mu brakuje. Wszyscy ludzie są grzesznymi istotami, nawet jeśli podejmują wysiłek i starają się mi służyć. I zdaje sobie z tego sprawę prawdziwie pobożna dusza, która również chce z powagą i determinacją zwrócić się do mnie. Widzi, że jest to nic innego jak nędza i grzech, i dlatego słabość duszy jest tak wielka, że niewiele jest dusz na całym świecie, które ośmielają się nawet spojrzeć w górę i odwzajemnić moje odwiedziny. Uważają się za niegodnych, a ja z czystej niegodności i czystej pokory nie mogę nic z tym zrobić. Ale ponieważ Ty jesteś jedną z tych dusz, które z mocą i opanowaniem przeszły przez siebie, wielkodusznie pamiętając o swoich słabościach, ale i świadome nieskończonej dobroci Boga, i w ten sposób oddały się mnie, dlatego wybrałem Ciebie, i tylko dzięki Twojej zgodzie mogłem nawiązać z Tobą ten intymny kontakt, aby oddalić od wielu to zniechęcenie. Tym, którzy wierzą słowom moim, obiecuję, że na łożu śmierci, choćbym ich trapił wszelkimi przeciwnościami, dopóki jeszcze muszą tu walczyć i zmagać się, choćbym nie szczędził pokus żadnej duszy, która mi wiernie służy, za dar chwalebnego w niebo wzięcia matki mojej, że na łożu śmierci nikt z was nie padnie ofiarą poważnych pokus ze strony szatana, abyście się wyraźnie przestraszyli. Ja, w porozumieniu z moją najświętszą Matką, nie pozwolę, aby jakikolwiek wróg, jakikolwiek duch ciemności, zbliżył się do takiego łoża śmierci, przynajmniej nie w ostatnich chwilach życia. Niebiańska pociecha, wylanie mojego ducha, weźmie duszę w posiadanie i ze świętą radością, i niebiańskim pokojem odda swoją duszę w moje ręce, a przez moją świętą Matkę, i przez patronów dla niej wyznaczonych i wybranych, zostanie przeprowadzona do tej błogiej krainy, gdzie nie ma już walki, nie ma lęków, nie ma trudów i cierpień.